Szybko, niech pan coś zrobi, on się nie rusza. W trakcie zabawy z bratem i koleżanką 10-latek spadł z dużej wysokości. Dzieci ukrywają prawdę o wypadku. Majka, przestań się, cicho! Chłopiec został postrzelony z wiatrówki. Rodzice podejrzewają jego brata. Cały czas mi się czepiają. Ja o brata się nie prosiłem. Ko mnie nigdy tak nie skakałaś! Paweł! No to, co pani tu ma? Na oddział trafia studentka, która zasłabła na przystanku. Pacjentka ma masę objawów, które w ogóle do siebie nie pasują. Karolina nie będzie przez ciebie płakała, a ja nie pozwolę ci tam wejść, rozumiesz? O dziewczynę rywalizuje dwóch chłopaków. W szpitalu dochodzi do bójki. Przekładamy go na łóżko, szybko. Stan dziecka gwałtownie się pogarsza. Kacperku, Proszę kochanie. stąd wyjść, proszę stąd wyjść. Każda chwila jest ważna, bo w tym momencie życie dziecka jest zagrożone. Przepraszam pana, ale ja muszę się przygotować. Kasperku, Tatusiu, ja się boję. nie bój się. Karetka została wezwana do willowej dzielnicy miasta. Po pogotowie zadzwonił 12-latek. Jego przybrany brat spadł w trakcie zabawy z wieży, którą ojciec wybudował dla chłopców. Rodzice zostawili dzieci same w domu i pojechali na zakupy. Z braćmi bawiła się koleżanka, która mieszka w domu obok. Chłopcy nie są rodzonymi braćmi. Ich rodzice wzięli ślub pół roku temu i zamieszkali razem. Szybko, niech pan coś zrobi, on się nie rusza. Spokojnie, zaraz mu pomożemy. Jak ma na imię? Kacper. Kacper. Halo, słyszysz mnie? Daj deskę tutaj. Kacper. Przesuniemy go od razu na deskę. Dzieci są bardzo przestraszone. Miały pilnować młodszego chłopca i teraz boją się, że rodzice będą mieli pretensje. Kacper, pamiętasz, co się stało? Pod wieży. Myśmy go pilnowali, ale jego jest tak strasznie trudno upilnować. Wyszedł na tę wieżę jak jakiś wariat i spadł. Dobra, klocki. Dobrze, posłuchajcie, jak przyjadą rodzice, powiedzcie im, żeby przyjechali od razu do szpitala, ulica Biskupińska. Zapamiętacie? Stan chłopca jest bardzo poważny. Może mieć wiele obrażeń wewnętrznych i złamań. Trzeba go jak najszybciej przewieźć do szpitala. Trzymasz to? No, 3-4. Przejmuj. Dzięki. Ulica Biskupińska. Idziemy. Karetka! Karetka z poszkodowanym dzieckiem dociera na oddział ratunkowy. Chłopiec jest już przytomny. Jego ojciec i przybrana matka są w drodze do szpitala. Dzieckiem zajmie się doktor Anna Nowicka. Jak się czujesz, Kacper? Głowa mnie boli. No, przekładamy go. Gdzie jest mój tato? Co mówisz, kochanie? Gdzie jest mój tato? Tato zaraz będzie, nie myśl o tym teraz. 10-latek jest mocno zakrwawiony. Wygląda też na bardzo przestraszonego, ale mimo to nie skarży się i jest bardzo grzeczny. Powolutku. Powolutku. Kurteczkę. Boli tutaj? Boli cię ramię? Nie boli? Tak, tak. A ręce cię bolą albo nogi? Nie, Nie bolą cię? Na pewno? nie, głowa mi boli. Głowa, tak? Zaraz zobaczymy. Chłopiec spadł z wysokości około 7 metrów. Miał dużo szczęścia, ponieważ nawet upadek z małej wysokości może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne i złamania kości. Zobaczymy. Au. Tutaj. Postaram się delikatnie, Kacperku. Jeszcze chwileczkę, dobrze? O. Au. Proszę mu przemyć twarz, na pewno będziemy to szyć. Dobrze. Dobrze, zobaczymy. Zbadam cię teraz, tak? O! Nieźle się pokiereszowałeś, dziecko. Powiedz mi, boli cię tutaj, jak dotykam, prawda? Nie, Nie boli? nie, Tutaj? nie. No dobrze.
10-latek upiera się, że poza głową nic go nie boli. Tak dobry stan dziecka jest zadziwiający. Wygląda na to, że nie ma żadnych cięższych obrażeń, co bardzo rzadko się zdarza po upadku z tak dużej wysokości. A powiedz mi, Kacper, po co ty tak wysoko wszedłeś, co? Nie mogę powiedzieć, Jak to nie możesz? Dlaczego? bo to tajemnica. Jaka tajemnica? Moja i mojego brata. Obiecałem, że nikomu nie powiem. Nikomu? Mi też nie? Wygląda na to, że dzieci usiłują coś ukryć. Bracia nie lubią się. Starszy uważa, że młodszy jest lepiej traktowany. 10-latek zaś wyraźnie boi się starszego chłopca. Prawdziwa mama. Jak to? To nie jest moja prawdziwa mama, tylko taka nowa mama, ale jest bardzo fajna. Fajna? No to najważniejsze, że jest fajna, wiesz? Proszę sprawdzić, czy jest wolny tomograf i rentgen, dobrze? I przykrywamy chłopca. Leż teraz spokojnie, ja niedługo do ciebie wrócę, dobrze? A rodzice na pewno zaraz będą. Chłopiec generalnie jest w dobrym stanie, ale ponieważ upadł z dużej wysokości i stracił przytomność po upadku, zrobimy mu tomografię głowy i rentgen klatki piersiowej. On musiał uderzyć się w głowę, poza tym może też mieć złamane żebra i dodatkowo odmę opłucnową. Ale jeżeli te wszystkie badania będą w porządku, to rodzice po kilkugodzinnej obserwacji będą mogli go zabrać do domu. Tymczasem do szpitala przyjeżdża kolejna karetka. Tym razem pogotowie przywozi 25-letnią Karolinę Hebdę, która bardzo źle się czuła. Myślała, że to objawy grypy, ale choruje już od kilku miesięcy i coraz gorzej się czuje. Dzisiaj na przystanku autobusowym nie mogła wstać z ławki i zasłabła. Dziewczyną zajmie się doktor Eryk Wajman. On miał tutaj przyjechać. Jest tutaj? Chłopak może zaczekać, teraz zajmiemy się panią. Na salę. Kilka minut później. W oczekiwaniu na badanie dziewczyna próbuje się dodzwonić do swojego chłopaka. Rozmawiała z nim przez telefon w karetce i poprosiła, żeby przyjechał jak najszybciej i przywiózł jej dowód osobisty. Pewnie jedzie tu do mnie. Spokojnie, mi się nie pali. Jak przyjedzie, to będzie. Pacjentka przez 5 lat była z chłopakiem, za którego chciała wyjść za mąż. 3 miesiące temu zakochała się w kimś innym i rzuciła narzeczonego na miesiąc przed ślubem. Bliscy dziewczyny do tej pory są zaskoczeni i nie potrafią zrozumieć jej decyzji. Nie lubią jej nowego chłopaka, bo widzą, że o nią nie dba. Pacjentka bardzo źle się czuje i chciałaby, żeby jej chłopak był teraz przy niej. Niestety nie odbiera on telefonu i nie wiadomo, gdzie jest. Dobra. Spadła 38. Mimo podania leków przeciwgorączkowych, temperatura spadła tylko nieznacznie. Oznacza to, że dziewczyna ma w organizmie groźny stan zapalny. No to, co pani tu ma? A to właśnie ta wysypka, która mi się pojawiła. Łokcie? Tak, na łokciach też jest i w sumie na kolanach też mam. Panie doktorze, to chyba nie jest zwykła grypa, co? No raczej nie. Jeśli pani mówi, że pani ma gorączkę, kaszel, katar, od 3 miesięcy bóle stawów, a teraz ta wysypka, no czemu pani wcześniej nie poszła do lekarza? Czy ja byłam u lekarza, ale dał mi coś na uczulenie, a potem jak nie przeszło, to na grypę. I w sumie ja tego chyba nie doleczyłam, bo ja nie wiem, co się stało. Nie miałam czasu latać po lekarzach. Panie doktorze, co to może być? Na razie nie wiem. Boli pani coś jeszcze? Głowa? Jakieś inne dolegliwości? Tak, głowa mnie boli i tak jakby drętwieje tutaj po tej stronie. Dobrze. Pacjentka od bardzo dawna ma objawy podobne do objawów grypy, łącznie z katarem. Dlatego podejrzewam u niej przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa i zatok oraz zapalenie stawów. Po prostu stan zapalny się rozprzestrzenił, ale to tylko hipoteza. Chcę jeszcze zrobić prześwietlenie klatki piersiowej, żeby sprawdzić, czy nie jest to zapalenie płuc. Bardzo proszę dowód. Tymczasem w szpitalu zjawia się rodzina chłopca, który spadł z wieży. Kobieta i mężczyzna są małżeństwem od pół roku i każde z nich ma dziecko z poprzedniego związku. Ranny chłopiec jest synem mężczyzny. Do szpitala przyjechał z nimi syn kobiety, którego oboje obwiniają o to, że nie dopilnował przybranego brata. Ale nie potrafię pomóc. Proszę usiąść, zaczekać. Paweł, popatrz na mnie. Co wyście mu tam zrobili? Nic. Powiedz, co wyście mu zrobili.
To nie moja wina, że on spadł. Jak się poparzył zapalniczką, też mówiłeś, że to nie twoja wina. No nie była moja. Ja odrabiałem lekcje, to co miałem cały czas na niego patrzeć, to jego wina, że się bawił. Paweł, zostawiliśmy was tylko na chwilę. Miałeś się opiekować młodszym To nie jest bratem. mój brat, a poza tym ma tylko 2 lata mniej ode mnie. Dlaczego ja go muszę pilnować? Paweł, my byśmy bardzo chcieli, abyście się traktowali jak rodzeństwo i opiekowali się nawzajem. To niech się on mną też opiekuje. Paweł! Paweł. Nie poznaję mojego syna. Zawsze był dobry i grzeczny, ale odkąd wzięłam ślub i zamieszkałam razem z Robertem i jego synem, Paweł jest okropny. Nie tylko nie pilnuje Kacpra, ale wręcz mu dokucza. Myślałam, że się ucieszy, że ma brata młodszego i że będziemy fajną rodziną. I co? I wylądowaliśmy w szpitalu. Jasne, zawsze wszystko na mnie. Cały czas mnie się czepiają. Ja o brata się nie prosiłem. Pacjentka, która zasłabła na przystanku, cały czas nie może skontaktować się ze swoim chłopakiem, który do tej pory nie zjawił się w szpitalu. Dziewczyna jest w nim bardzo zakochana i martwi się o niego. No nie odbiera. Spokojnie, może po prostu prowadzi samochód. To do niego niepodobne. Na pewno nie wiem, co mu się stało. Proszę pani, powiem pani szczerze, że pani naprawdę go musi kochać. Bo to pani jest w szpitalu, a martwi się pani o chłopaka. Wie pani co? On na pewno też się o mnie martwi. Jest taki słodki, po prostu kochany i strasznie przystojny. Zresztą zobaczy pani sama. Z tego, co pani opowiada, to spodziewam się naprawdę super faceta. W szpitalu zjawia się chłopak pacjentki. No cześć maleństwo, co to się dzieje? No cześć. Cieszę się, że Olaf przyszedł. Jest taki kochany. Mężczyzna zostawia chorą dziewczynę samą w szpitalu. I pasuje, żebym się już zbierał. Przecież ty tak naprawdę dalej kochasz Maćka. Iza, ja kocham Olafa, a ty go w ogóle nie znasz. 10-latek został postrzelony. Rodzina oskarża starszego brata. Każda chwila jest ważna, bo w tym momencie życie dziecka jest zagrożone. Ko mnie nigdy tam nie skakała. Jego koleżanka zdradza w końcu tajemnicę dzieci. Nikt nie z nas naprawdę, ja muszę pani coś powiedzieć, muszę. Postrzelony chłopiec może umrzeć. Lekarze walczą o jego życie. To przeżyje. 10-latek został poważnie ranny po upadku z dużej wysokości. Przerażeni rodzice obwiniają o wypadek jego brata. Nieźle się pokiereszowałeś, dziecko. Co wyście mu tam zrobili? Nic. Miałeś się opiekować młodszym To nie jest bratem. mój brat, a poza tym ma tylko 2 lata mniej ode mnie. Dlaczego ja go muszę pilnować? Paweł. Paweł jest okropny. Nie tylko nie pilnuje Kacpra, ale wręcz mu dokucza. Gdzie jest mój chłopak? Do szpitala trafia studentka, która zasłabła na przystanku. Dziewczyna ma dziwną wysypkę. No to, co pani tu ma? A to właśnie ta wysypka, która mi się pojawiła. Drętwieje tutaj po tej stronie. Pacjentka czuje się samotna i nie może się doczekać na swojego chłopaka. No nie odbiera. No cześć maleństwo, co to się dzieje? No cześć. Już zaczęłam się martwić. Nie odbierałeś telefonu. Niepotrzebnie, miałem parę spraw na mieście. Ale jakich spraw? O, nieważne, nic takiego. Ale kochanie, ja leżę w szpitalu. Miałeś mi przynieść dowód osobisty. Jakie ty miałeś sprawy, co? Oj, nic, nieważne. Zresztą, czemu ty w ogóle tutaj leżysz? Przecież masz tylko jakąś grypę. Właśnie, kochanie, okazuje się, że nie. Robią mi dodatkowe badania. Sami nie wiedzą, co mi jest. Olaf, się już naprawdę boję. No ale daj spokój, no to są lekarze, oni wiedzą, co robić. Zrobią, co mają robić, będzie okej. Zresztą, ja się umówiłem z chłopakami na basen i pasuje, żebym się już zbierał. Więc jak będę wracał, wezmę ci te dokumenty i przywiozę tu, okej? Olaf, a nie mógłbyś tutaj zostać ze mną? Zakochana dziewczyna nie widzi, że chłopak fatalnie ją traktuje i nie przejmuje się jej No chorobą. i co ja tutaj będę robił? Oni cię wezmą na badania, ja w tym czasie popływam z chłopakami i przyjdę, przywiozę ci te dokumenty, okej? Dobrze. Także będzie dobrze. Bye. Cieszę się, że Olaf przyszedł. Jest taki kochany. Ale szkoda, że poszedł. Myślałam, że zostanie ze mną dłużej. Ale rozumiem go. Przecież tak naprawdę nie musi mnie niańczyć. Zresztą zadzwoniłam po moją przyjaciółkę Izę. Przyjedzie tutaj i nie będę sama.
Niestety badania krwi pokazały, że w organizmie pacjentki dzieje się coś niedobrego. Dodatkowo dziewczyna skarży się na długotrwały ból głowy i drętwienie lewej strony twarzy. Dlatego dr Eryk poprosił o konsultację neurologa. Proszę wodzić wzrokiem za długopisem, dobrze? Nie ruszać głową, tylko oczy. Lekarz dostrzega niepokojący objaw. Pacjentka nie jest w stanie podążać wzrokiem za przedmiotem. Oznacza to, że może mieć uszkodzony mózg. Dobrze, a teraz proszę powiedzieć, czuje pani? Tak? Tak, tak. Dobrze, a teraz? Czuje pani? Nie bardzo. Nie. Panie doktorze, co mi jest? No, tego jeszcze nie wiemy. Słuchaj, to są niepokojące objawy. To robisz jej tomografię czy rezonans? Na rezonans mam zamiar. Dobra, to przyjdź potem z wynikami, dobra? Doktorze, jedziemy teraz z pacjentką na rezonans, tak? Tak, może pani woza przygotować. Nie chcę, nawet nie powinienem na razie niepotrzebnie straszyć pacjentki. Ale to proste badanie dało rezultaty, które mnie bardzo niepokoją. Po pierwsze, może mieć uszkodzone nerwy w lewym oku. Nie jest w stanie wodzić nim za długopisem. A po drugie, nie ma czucia w lewym policzku. Czyli w mózgu doszło do uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za prawidłowe czucie i poruszanie głową i szyją. Do szpitala przychodzi zaniepokojona przyjaciółka pacjentki. Jestem. Jak się czujesz? Co się dzieje? Nie wiem, co mi jest. Robią jakieś dodatkowe badania. Na razie nie wiedzą, co jest. Karola, nic się nie martw. Jak zachorowałaś, to cię przecież wyleczą. Ja ich tutaj przypilnuję, zobaczysz. A gdzie jest ten twój Olaf? Olaf poszedł na basen Jak to poszedł na basen? I zostawił cię tutaj samą? i zaproszę cię. Ja ci mówiłam od początku, Karola, że to jest kretyn. No nie gniewaj się, ale jak ty mogłaś zostawić Maćka dla niego? I zaproszę cię, przestań. Nie przestanę. Koleś namieszał ci w głowie. Nie widzisz tego? Przecież ty tak naprawdę dalej kochasz Maćka. Iza, ja kocham Olafa, a ty go w ogóle nie znasz. A ty go znasz? Tak. Jesteś tego pewna? Tak. Na pewno. Hola, hola, drogie panie. Co tak głośno? To jest moja koleżanka. Miło mi. Zapraszam panią na rezonans. Da pani iść radę sama, czy pojedziemy na wózku? Lekarze muszą teraz sprawdzić, czy dziewczyna nie ma w mózgu groźnych zmian. Dlatego wykonają rezonans magnetyczny. Przyjaciółka pacjentki dopiero teraz zdała sobie sprawę, że dziewczyna jest naprawdę na coś chora. Dopniemy kroplówkę najpierw. Jak ją zobaczyłam na tym wózku, naprawdę się przestraszyłam. Ledwo mogła wstać. Martwię się o nią. I nie mogę pojąć, jak ten koleś, ten cały Olaf, mógł ją tutaj zostawić samą i pójść sobie popływać. No kto tak robi? Doktor Anna ma już wyniki tomografii komputerowej głowy i prześwietlenia klatki piersiowej 10-letniego chłopca, który spadł z wieży. Tomografia głowy nie wykazała żadnych niebezpiecznych zmian, ale doktor Annę zaniepokoił wynik prześwietlenia i chce skonsultować go z ordynatorem oddziału. Jak się popatrzy. Co to masz? No tutaj. Mam chłopaka, który spadł z wysokości, a tutaj ewidentnie w okolicy obojczyka coś jest. Rzeczywiście jest jakieś ciało obce. No teraz to zobaczyłam. No metaliczne, może on coś sobie wbił, jak spadł. No nie tylko się potłukł, podrapał, tyle. Wiesz co, sprawdź to dokładnie, wiesz? Trzeba mieć jakąś decyzję podjąć. Dobrze, zbadam go jeszcze raz. Doktor Nowicka chce jak najszybciej sprawdzić, co utkwiło w obojczyku chłopca. Tymczasem w izbie przyjęć wciąż czeka jego zdenerwowana rodzina. No właśnie idę go zbadać, bo mamy niejasne wyniki prześwietlenia. Jak to niejasne? Wygląda na to, że Kacper ma w okolicy obojczyka jakieś ciało obce. Na razie nie wiem dokładnie, co to jest, dlatego muszę go jeszcze raz przebadać. Ale jemu nic nie będzie, prawda? Majka, przestań się, cicho. Zaraz, ale wy coś wiecie więcej? Coś sobie wbił? Coś się stało? Nie, nic się nie stało. A ty, Majka, się cicho. Wygląda na to, że dzieci coś ukrywają przed rodzicami. Matka starszego chłopca złości się, że syn nie dopilnował młodszego brata. Proszę spokojniej, dobrze? Idę go zbadać teraz. Na razie nic więcej Przepraszam, nie a wiem. czy możemy go zobaczyć? Tak, myślę, że będzie nawet spokojniejszy przy badaniu. Proszę za mną. Tatuś, Sylwia. Kacperku, dziecko, kochane. A, nie ściskaj Boli cię? tak. Gdzie cię boli? Właśnie chciałam o to zapytać, dobrze? Przepraszam bardzo, proszę przejść, będziemy badać chłopca. Jak Proszę mu chcę zdjąć lecieć- sweterek. Dobrze. Proszę przejść obok, dobrze? Poczekać tutaj. Ale co się dzieje, pani doktor? Najpierw muszę go zbadać, później panu odpowiem.
Prześwietlenie wykazało, że chłopiec ma ciało obce w obojczyku. Doktor Anna musi je jak najszybciej znaleźć i usunąć, gdyż może być niebezpieczne dla zdrowia dziecka. Co się stało? To nie wygląda najlepiej. Boli cię, Kacperku? Pani doktor, Momencik, musimy to jeszcze zbadać. Boli tutaj? Nie, Kacperku, na pewno? na pewno. Kacper. Okazuje się, że chłopiec ma ranę postrzałową. Rana jest tak mała, że lekarze nie zauważyli jej wśród innych obrażeń. Dobrze, dziękuję. I proszę założyć opatrunek jałowy. Oczywiście. Proszę wyjdźmy na zewnątrz. Kacper, trzymaj się. Proszę go nie dotykać. Kacperku, nie ruszamy się, tak? Kacperku, jestem tutaj obok. Proszę ze mną. Ale pani doktor, niech pani mi powie, co się dzieje. Proszę państwa, wygląda na to, że chłopiec został postrzelony. Jak to postrzelony? Co pani w ogóle mówi? No jak? I wy dopiero teraz to zauważyliście? Ale spokojnie, proszę nie krzyczeć. Rodzice są w szoku. Mają w domu wiatrówkę, którą trzymają w zamkniętym schowku. Do tej pory nie zdawali sobie sprawy, że dzieci mają do niej tak łatwy dostęp. Ale co pani opowiada? Jak to postrzelony? Przecież to nie jest bandyta, to jest 10-letni chłopiec. No tak, nie wiem, może chłopiec posiada dostęp do broni. Mam wiatrówkę na śród, ale przecież sam by się nie postrzelił. Paweł, co ty mu zrobiłeś? Ja? Czemu zawsze ja? Powiedz, co mu zrobiłeś? A co ty się tak o niego boisz, co? To nawet nie jest twój syn, a skaczesz koło niego jak nie wiem. Koło mnie nigdy tak nie skakałaś! Paweł! Od czasu, kiedy pojawił się przybrany brat, chłopak jest o niego zazdrosny. Nie może znieść, że matka i ojczym wciąż go o coś oskarżają. Paweł, wyjdź stamtąd, porozmawiaj z nami. Nigdzie nie wyjdę! Idźcie stąd wszyscy, wynocha! Paweł! Co ty zrobiłeś Kacprowi? Strzeliłeś do niego z tej wiatrówki? Wyjdźcie stąd! To nic nie da. Maja, powiedz mi, co tam właściwie się wydarzyło. Proszę pana, ja... Zamknij się! Nie no, szlak mnie trafi. Powiedzcie, co ukrywacie. Mu nie mów! Chłopiec nie chce powiedzieć, jak było naprawdę z wypadkiem brata. Wygląda na to, że kryje swoją koleżankę. Paweł, musimy im powiedzieć. Ale po co? Będzie jeszcze większa awantura. Oni i tak wiedzą swoje. Myślą, że chciałem go zastrzelić. Przestań, wyjdź stamtąd i powiedzmy im. Nigdzie nie wyjdę! No myślę, że... Tymczasem doktor Anna zgodnie z procedurami zawiadomiła policję o wypadku. Rodzice są przerażeni, ponieważ są przekonani, że to starszy chłopak postrzelił młodszego brata. Musimy to wyjaśnić. Jezus Maria, i co? Mój syn teraz pójdzie do poprawczaka? Proszę państwa, spokojnie, ja nie wiem, co się stanie. Ja po prostu musiałam zawiadomić policję. Takie są procedury, przykro mi. Pani doktor, chłopak stracił przytomność. Przekładamy go na łóżko, szybko. Jezus Maria, co się stało? Kacperku! Proszę stąd wyjść, proszę stąd wyjść. Kasperku, Proszę wyprowadzić państwa, dobrze? Państwa, proszę wyjść, dobrze? Proszę się dzieje? pozwolić na Powiedzcie nam, co się Nie dzieje. oddycha. Naprawdę, proszę pozwolić nam pracować. Proszę poczekać. Będziemy reanimować. Chłopiec wstał z łóżka, a przy ranie postrzałowej nie powinien się w ogóle ruszać. Upadł i stracił przytomność. Chwilę później przestał oddychać, a jego serce przestało bić. Lekarze walczą o jego życie. Mały? Sytuacja jest dramatyczna. Mimo reanimacji nie udaje się przywrócić akcji serca. No. Jest. Mamy go. Dobrze, oddycha samodzielnie. Proszę mu założyć maskę tlenową. Rodzice są przerażeni. Boją się, że chłopiec umiera. Kasperku, dziecko kochanie. Kacperku, kochanie. Pani doktor, co teraz będzie? Odzyskaliśmy go, jest przytomny. Teraz wieziemy go na tomograf klatki Idę z piersiowej. wami. Nie, proszę tutaj poczekać. I co, będziesz mnie teraz pocieszać? A co mam robić? Zajmij się na odmianę własnym synem, bo prawie zabił mojego. Mężczyźnie puszczają nerwy. Ma pretensje do żony, że jej syn postrzelił jego dziecko. Uważa, że kobieta źle wychowuje syna i nie potrafi go Dla niego upilnować. jak matka. Teraz ja będę dla niego jak ojciec i gówia zobacz, co to znaczy. Jak dorwę tego gnojka,
Przestań tego nim mówić. Mężczyzna chce wreszcie dowiedzieć się, co ukrywają dzieci. Jednak chłopak zniknął. Cholera, nie ma go. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Nie wiem, czy mój syn poszczelił Kacpra, czy nie. Nie wiem, gdzie on jest. Muszę go znaleźć. Pacjentka doktora Eryka jest coraz bardziej przygnębiona. Lekarze odkrywają u niej kolejne dolegliwości, które świadczą o jakiejś poważnej chorobie. Dziewczyna czuje się samotna i zaczyna się zastanawiać, czy dobrze zrobiła, że rzuciła swojego narzeczonego. Karola, przepraszam. Przepraszam, że na ciebie nakrzyczałam. Nie szkodzi. To twoja sprawa, z kim się spotykasz. Widzisz, ja już wcale nie jestem tylko taka pewna, czy spotykam się z tym, z kim powinnam. Nie tęsknisz za Maćkiem? Ani trochę? Trochę tak. On tak o ciebie dbał, tak cię kochał. Nigdy by cię nie zostawił samej w takim stanie. Widzisz, wiem. Ja chyba po prostu straciłam głowę dla Olafa. Wszystko widziałam przez różowe okulary. Wiem, Karolinko, po prostu się zauroczyłaś. To się zdarza. Tylko że on nie jest ciebie wart. Wiem. Widzisz, bo on w ogóle się do mnie przejmuje. On pojechał sobie teraz na basen z kolegami. Woli tam być, niż oglądać mnie tutaj taką chorą. Karola, nie płacz, proszę cię. Karola. Widzisz, gdybyś nie przyjechała, to ja byłabym tutaj zupełnie sama. Karola, nie jesteś sama. Zrozum. Ja tu będę z tobą cały czas. Nie zostawię cię. Rozumiesz? Dzięki. Karola, nie płacz. Doktor Eryk ma już wyniki badań głowy swojej pacjentki. Niestety są bardzo niedobre. Dziewczyna ma niepokojące zmiany w mózgu i lekarze podejrzewają, że może mieć raka. Ale wiesz co? To nie jest nowotwór. To jest raczej jakiś stan zapalny. No to co proponujesz? Punkcja. Pobierz płyn mózgowo-rdzeniowy i... Okej. Dzięki. Na razie. Sprawa jest naprawdę skomplikowana. Pacjentka ma masę objawów, które w ogóle do siebie nie pasują. Tak jakby posypały się cały organizm. Teraz odkryliśmy, że w mózgu też może być stan zapalny. Musimy sprawdzić, co go wywołuje. Czy jest to jakaś bakteria, czy wirus wywołujący zakażenie? No ale żeby się przekonać, musimy pobrać płyn mózgowo-rdzeniowy. Przyjaciółka pacjentki doktora Eryka bardzo się o nią martwi i zastanawia się, czy zadzwonić po jej byłego chłopaka. Wie, że ten nadal ją kocha i ma nadzieję, że się nią zaopiekuje. Cześć Maciek, tu Iza. Dobrze, że cię złapałam. Słuchaj, Karolina jest w szpitalu. No właśnie nie wiem, co jej jest, ale to coś poważnego. Tak. I pomyślałam, że może byś tutaj przyszedł. Przyjedzie. To naprawdę świetny facet. Mimo że zerwała zaręczyny, bardzo się przejął. Powiedział, że dzisiaj jest w pracy, ale że się zwolni i zaraz przyjedzie. Ja bardzo się cieszę, ponieważ teraz przy Karolinie powinni być ci ludzie, którym na niej naprawdę zależy. A ja wiem, że on cały czas ją kocha. Zdenerwowany ojciec postrzelonego chłopca tłumaczy się policji, która pojawiła się w szpitalu. Tymczasem jego żona jest przerażona ucieczką swojego syna. Szukała go wszędzie, ale chłopak i jego koleżanka zniknęli. Niespodziewanie dziewczynka wraca do szpitala. Majka, a gdzie Paweł? Proszę pani, Gdzie on jest? nic mu nie jest naprawdę. Ja muszę pani coś powiedzieć, muszę. Co mi musisz powiedzieć? To moja wina. Słucham? To ja trafiłam z tej wiatrówki do Kacpra. To było niechcący, przepraszam. Jak to niechcący? Bawiliśmy się przed domem tą wiatrówką. Paweł mi ją pokazał, bo go o to prosiła. I nagle Kacper wybiegł na wieżę i to wypaliło. I Paweł nic nie mówił, bo go o to prosiła. I Kacprowi też nic nie pozwolił mówić. Proszę pani, to wszystko moja wina. A gdzie Paweł? Tam, na zewnątrz. Proszę pani, on chciał mnie kryć, dlatego nic nie powiedział. To wszystko przeze mnie. Ja się tak przestraszyłam i Paweł obiecał, że nikomu nie powie, że to ja zrobiłam. Ja naprawdę nie wiedziałam, że to aż tak będzie. Myślałam, że to tylko taki mały śród.
Ja naprawdę nie chciałam niczego Kacprowi zrobić. Matka już wie, że niesłusznie oskarżyła syna i zrozumiała, że ostatnio go zaniedbywała. Chce to teraz naprawić. Majka mi powiedziała, jak to było. Przepraszam, że myśleliśmy, że to ty. Przyjmiesz przeprosiny? Ale za co? Za to, że od razu myśleliście, że ja mu coś zrobiłem? Czy za to, że jest najlepszy, wszystko mu wolno i najwięcej czasu jemu poświęcacie? A ja co zrobiłem, to jest źle. No to za co te przeprosiny? Chciałam, żeby dobrze Kacper się poczuł u nas w domu. A ja mam się czuć niedobrze? Nie, synku. Przepraszam. Tak bardzo cię kocham. Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie. Będę pamiętała, żeby teraz zrobić wszystko tak, żebyś o tym wiedział. Dobra? No dobra. No i przede wszystkim to badanie pozwoliło nam... Doktor Anna ma już wyniki tomografii, które pokazały, że śród uszkodził tętnicę i przez to dochodzi do krwawienia wewnątrz organizmu. To sytuacja zagrażająca życiu. Aby uratować chłopca, trzeba go natychmiast operować. Ale po operacji będzie wszystko dobrze, tak? Pana, ja tego nie mogę wyrokować. No my mniej więcej wiemy, gdzie jest ten śródoniec między żebrami w klatce piersiowej, ale musimy go podczas zabiegu znaleźć i wyłuskać. I to będzie najtrudniejsza sprawa, ponieważ można uszkodzić albo naczynia, albo nerwy. To będzie trudna operacja. Przepraszam pana, ale ja muszę się przygotować. Kasperku, Tatusiu, ja się boję. nie bój się. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Uśniesz, będą ci śniły jakieś fajne rzeczy. A później się obudzisz, ja będę koło ciebie. Obiecuję. Obiecuję. Nie ma co ukrywać, że to bardzo trudna operacja, groźna dla życia dziecka, ale nie ma innego wyjścia. Trzeba ją jak najszybciej wykonać. Każda chwila jest ważna, bo w tym momencie życie dziecka jest zagrożone. Trwa operacja postrzelonego dziecka. Lekarze walczą o jego życie. Idą. Do szpitala dociera były narzeczony pacjentki. Maciek, jak dobrze, że przyszedłeś. Co z Karoliną? Niedobrze. Cały czas robią jej badania. Podejrzewają wszystko, nawet raka. Wróciłem? Chwilę później zjawia się jej obecny chłopak. Karolina nie będzie przez ciebie płakała, a ja nie pozwolę ci tam wejść, rozumiesz? Weź się. Hej, człowieku, z rękami od kobiety. Mężczyźni biją się o dziewczynę. Proszę się uspokoić, zostaw go! Lekarze odkrywają u pacjentki wyjątkowo rzadką chorobę. Ziarniniak Wegenera to choroba autoimmunologiczna. Polega ona na tym, że organizm jakby sam siebie atakuje. Jak się czujesz, Kacper? Do szpitala trafia dziecko postrzelone z wiatrówki. Rodzice obwiniają jego starszego brata. Okazuje się, że strzelała jego koleżanka. Bawiliśmy się przed domem tą wiatrówką i to wypaliło. Ja naprawdę nie chciałam niczego Kacprowi zrobić. Pacjentką jest także studentka, która myśli, że ma zwykłą grypę. Wie pani? Nie bardzo. Pacjentka ma masę objawów, które w ogóle do siebie nie pasują. No cześć maleństwo, co to się dzieje? No cześć. Cieszę się, że Olaf przyszedł. Jest taki kochany. Ja się umówiłem z chłopakami na basen i pasuje, żebym się już zbierał. Dziewczyna zakochała się w chłopaku, który źle ją traktuje. Przyjaciółka chce, by wróciła do dawnego narzeczonego. Pacjentka, u której wykryto stan zapalny w mózgu, przeszła już punkcję, podczas której pobrano jej płyn mózgowo-rdzeniowy do badań. Jej przyjaciółka coraz bardziej martwi się o jej zdrowie. Tymczasem w szpitalu zjawia się były narzeczony pacjentki. Maciek, jak dobrze, że przyszedłeś. Co z Karoliną? Niedobrze. Cały czas robią jej badania. Podejrzewają wszystko, nawet raka. Mówię ci, jaka ona jest biedna. Maciek, proszę, idź do niej. Ja już nie wiem, jak mamy ją pocieszać. A ten dupek dalej siedzi na basenie? Tak, mówiłam ci, że zachowuje się wobec niej jak kompletny palant. Gdzie jest Karolina? W tym momencie do szpitala wraca obecny chłopak pacjentki, który wyszedł kilka godzin temu na basen. Mężczyzna kompletnie nie przejmuje się chorobą swojej dziewczyny. To dlaczego cię tu z nią nie było? Nie twoja sprawa. A właśnie, że moja. Wiesz dlaczego? Bo to ja ją kocham. Też ją kocham. I co z tego? Ale to ja byłem z nią przez te ostatnie 5 lat. To ja byłem, kiedy mnie potrzebowała, kiedy nie wyglądała ładnie, kiedy miała problemy w pracy, kiedy była chora. A ty co, idziesz na basen? Wróciłem i już jestem. Ale teraz jest za późno. Karolina nie będzie przez ciebie płakała, a ja nie pozwolę ci tam wejść, rozumiesz? Weź się. Hej, człowieku, z rękami od kobiety. Dobra, już... Panowie, proszę się uspokoić. Zostaw go, Panowie, proszę się uspokoić. Damian! Dobra. Żegnam. Przepraszam.
Jesteście nienormalni. Ja tu wrócę. Narzeczony od kilku miesięcy nie widział dziewczyny, ale nadal ją kocha i ma nadzieję, że znowu będą razem. Maciek, Jak się czujesz? a co ty tutaj robisz? Iza po mnie zadzwoniła. Jak się czujesz, Karolinko? Nie płacz, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Zobacz, jestem tutaj już przy tobie. Spójrz na mnie. Zobacz, widzisz? To ja. Wszystko będzie dobrze, jakoś przez to przebrniemy. Damy sobie radę. Wszystko w porządku. To naprawdę ja. Już wszystko dobrze. Dobrze, że jesteś. Tak, tylko że te objawy nie składają się w żadną konkretną chorobę. No nie składają się, one się w ogóle kupy nie trzymają. Nie wiem, co mam myśleć. Czekaj. Objawy są poważne. Ale kompletnie do siebie nie pasują. Lekarze mają już wyniki badań, które wykluczyły nowotwór, ale potwierdziły, że w organizmie pacjentki jest stan zapalny. Dziewczyna ma bardzo rozległe objawy, od wysypki po drętwienie twarzy i bóle stawów. Wszystko to wskazuje na chorobę autoimmunologiczną. No. To jest jakiś pomysł. Musisz badania zrobić. Dzięki. No i chyba wreszcie to mamy. Ziarniniak Wegenera to choroba autoimmunologiczna. Polega ona na tym, że organizm jakby sam siebie atakuje. Dochodzi do niedokrwienia różnych obszarów. Najczęściej są to górne drogi oddechowe, płuca i nerki. Objawy jednak mogą być różne i dlatego tak ciężko zdiagnozować tą chorobę. Często mylimy ją z nowotworem. Teraz wykonamy badanie, które pozwoli nam ostatecznie potwierdzić tę diagnozę. Od 2 godzin trwa operacja 10-latka, który został postrzelony z wiatrówki. Nie wiadomo, czy chłopiec ją przeżyje. Jego rodzina czeka w ogromnym napięciu na jej wynik. Idą. Panie doktorze. O, proszę państwa, śród był między żebrami, to dosyć fatalne miejsce, ale wyjęliśmy go, także wszystko, myślę, będzie dobrze. Teraz musimy chłopaka wybudzić. 2 pierwsze doby będą decydujące. Lekarzom udało się uratować chłopca, chociaż operacja była bardzo trudna. Trzeba było usunąć śród i zatamować krwawienie z uszkodzonej tętnicy. Chłopcu groziła amputacja ręki, jednak w ostatniej chwili udało się ją uratować. Jego ojciec zrozumiał, że niesłusznie obwiniał o postrzał starszego z chłopców. Pacjentka doktora Eryka zrozumiała, jak bardzo kocha swojego narzeczonego i że zawsze może na niego liczyć. Jest szczęśliwa, że chłopak nie przestał jej kochać i wybaczył jej, że go porzuciła. Nie wie jeszcze, że jest poważnie chora. Mam ostateczne wyniki. Wykryliśmy u pani chorobę autoimmunologiczną. To jest ciężka choroba. No ale na szczęście została na tyle szybko zdiagnozowana, że wyjdzie pani z tego. Musi się pani jednak przygotować na długotrwałe i bardzo męczące leczenie. Panie doktorze, to wszystko tak groźnie brzmi. Czy ja muszę tutaj zostać w szpitalu? Nie, w szpitalu nie musi pani na szczęście zostawać. Leczenie może się odbywać w domu. Natomiast będzie pani słaba i na pewno ktoś musi się panią zająć. Ja się zaopiekuję. Nieważne, co było. Karolina mnie zostawiła, ale teraz nie ma to żadnego znaczenia. Jest chora i nie zostawię jej w tym stanie. Zresztą rozstaliśmy się dopiero 3 miesiące temu. Nie przestała być dla mnie ważna. Kacper Bień po operacji przebywał w szpitalu 10 dni i szybko wrócił do zdrowia. Jego ojciec i przybrana mama zrozumieli, że muszą poświęcać dzieciom więcej czasu w tym trudnym dla nich okresie. Przybrani bracia pogodzili się i próbują się zaprzyjaźnić. Najedliśmy się strachu, ale wszystko dobrze się skończyło. To naprawdę wielka ulga. Zresztą u nas też wszystko się zmieniło. Staramy się traktować obydwu chłopców sprawiedliwie. A ja nie zapominam, jakiego fajnego mam syna. I obiecałam sobie, że już nigdy go nie zaniedbam.
Jeszcze raz. Karolina Hebda jest w trakcie leczenia. Zażywa bardzo silne leki, przez co jej organizm jest znacznie osłabiony. Jednak choroba cofa się i młoda kobieta powoli wraca do zdrowia. W leczeniu cały czas wspiera ją narzeczony. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do widzenia. No to co, lecimy? Tak. Uśmiechnięci, gotowi. To nie jest miłe ani łatwe leczenie, ale w sumie jest coraz lepiej. Iza z Maćkiem są przy mnie, pomagają mi, są naprawdę kochani. Aha, no i najważniejsze, wróciliśmy z Maćkiem do siebie. Nie, ja idę do domu. Nigdzie nie pójdziesz, siadaj w tej chwili. Idę już. Siadaj, Dominik, chcemy cię... Do szpitala trafia 16-latek z groźną raną ręki. Chłopak jest bardzo agresywny. Jego matka podejrzewa, że brał narkotyki. Jak mógł się tak urządzić? Przecież to dobre dziecko. Nastolatek atakuje pielęgniarki. Czemu go zmusiłeś do picia? Dlaczego mu dałeś narkotyki? W wypadku samochodowym ciężko ranne zostaje 7-letnie dziecko. Chłopcu grozi kalectwo. Mamusia się znajdzie. Wiesz, na razie pojedziemy sobie do szpitala. Kombinujecie coś na mnie? Tomek po mieście biega. a wy Matka co? chłopczyka chce porzucić dziecko w szpitalu. Nie mogę w to uwierzyć, że ta kobieta jest matką. To jest jakiś potwór. Przecież ona nawet nie zapytała o Tomka. Mama mnie tu zostawi, na pewno. Nie będę z nim gadać, palić mi się chce. Okazuje się, że agresywny nastolatek ma krwiaka w mózgu. Konieczna jest natychmiastowa operacja. Ja się boję. Pani Sylwio, bez tej operacji on może umrzeć.